Pokażę Wam takie urządzenie do mierzenia prądu na siatkach, na linkach elektrycznych i wydaje mi się, że musimy podciąć gdzieniegdzie nasze pola, właśnie tam, gdzie jest styk trawy z tymi linkami, no bo w tym momencie to się uziemia i prąd idzie wszystko w trawę. Tak. Dmucha, bo to są Próbuję pyłki brzus wam, żeby lepiej pokazać, jak baroza wygląda zdechnięta. Ale ja jestem zwolennikiem już po pierwszym tygodniu ograniczania nagrzewania, bo one się wtedy znacznie szybciej opierzają. A ja przestawię teraz Wam na testa pokazać. On nie jest jeszcze perfekcyjny. Widzicie, wchodzi nam na pomarańczowe, ale mieliśmy wcześniej na czerwonym. Czyli jeszcze gdzieś... Coś poprawiliśmy, ale to nie jest źle, bo to jeszcze 3 przed nami są. I cały czas wieje, chociaż dzisiaj już troszeczkę mniej wieje. Zbliżam się do Was, by wiem, że w filmie będzie duży szum. Próbuję go zniwelować, ale no nie wiem, zobaczę, jak mi się uda. Ja próbowałem zastąpić szum swoim śpiewem. Tak, Marcin mi śpiewał, ale no, niestety wyszło podobnie. Stwierdziłam, że niech przestanie, bo ogłuchnę. A my jesteśmy tutaj w Blasku, bo chcieliśmy Wam coś pokazać. A ostatnio Marcin do mnie woła: Klaudia, chodź, coś Ci pokażę. Klaudia leci. Marcin taki szczęśliwy, że znalazł grzyby. A po drodze ile ich przegapił? Spójrzcie, my kiedyś chyba w zeszłym roku tak samo wychodziliśmy na grzyby przez siatkę. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek, bo przed kozami się chowaliśmy. Wiedzieliśmy, że jak kozy nas zobaczą, to będą chciały z nami iść na spacer, więc przez siatkę po drabinie. A teraz już nie musimy wychodzić, bo grzyby do nas przychodzą. Mamy własne kozaczki. Mamy własne kozaki. Uwaga, zaczynamy. Oj, poczekaj, bo to już jeden chyba jest przytrącony przez Azję. Tutaj jeden jest, tak. Czekajcie, ja teraz tylko nam... Tak, jeden jest przetrącony podwyższę... O, popatrzcie, jeden... Wiemy, że są różne kozaki. Patrz, jaka drogę zrobiły sobie. To nie jest ten kozak taki czerwony, co się, jak się odrywa tą nóżkę, tak, to od razu później sinieje. To jest chyba zwyczajny. Tak nam sąsiadka powiedziała, bo ostatnio gościliśmy sąsiadkę i właśnie nam powiedziała, że to są kozaki i ona tutaj często spacerowała właśnie tutaj w tych rejonach, jak jeszcze nas nie było. Tak, to właśnie było takie miejsce, że można było znaleźć grzybki. A ją jej babcia uczyła wszystkiego. Tak, a ją babcia uczyła i babcia ją uczyła, bo wiecie, są różne szkoły. Niektórzy mówią, żeby właśnie grzyby całkowicie wyciągać z ziemi. Właśnie to sąsiadka nam mówiła, że ją babcia nauczyła, żeby całkowicie wyciągać delikatnie, łącznie z korzonkami i jeszcze tą ziemię tak zakryć, żeby ta grzybnia tam jak najbardziej została. Znowuż inne szkoły mówią, żeby nożykiem zaraz przy ziemi ucinać. Tak, ale babcia mówiła, że wtedy ten kawałek tego korzenia gnije, prawda? Aha, i żeby tak, właśnie dlatego go nie zostawiać, żeby wykręcać. I wiecie co, no my... Ale ma to sens. No nam się to podoba. Sens, my nie jesteśmy Czekajcie, tutaj bo żebyśmy od razu tego... Także tam widzicie cały ten szlaczek, tu. No tutaj i jeszcze rosną tu są następne. 3. I idziemy dalej. Idziemy dalej, teraz to co Marcin znalazł. Ale poczekaj, nie przetrąć tutaj jednego. Cześć Franciszku. Dobra. Lecimy dalej. I jeszcze sąsiadka nam wspominała, żeby najlepiej zrywać te grzybki akurat jak są takie mniejsze. One są smaczniejsze. Tak, no nie jest to tak smaczny jak podgrzybek. Tak, ale widzicie... Ale jest fajny grzybek i najlepiej mówiła, że w sosie wychodzi, prawda? Tak. I my chyba jeszcze pieczarki mamy tak przy okazji. No i ciężko tutaj muszę tak... Przepraszam Was, że bawię się światłem, ale raz chodzę w słońce, raz w cień. I tak tutaj mamy następny Nazwaliśmy go Franciszek. Ale tam już był Franciszek. To jest drugi Franciszek, no bo są same Franciszki tak naprawdę. A tu? Ojej, patrz jaki okaz. Spójrzcie, no jak moja ręka. No. Niesamowite, co? Jak twój półdupek. Oj. Znowu za dużo coś powiedziałem. Stary a głupi. Tak. Stary a ciągle napalony. Patrz. Popatrzcie tu. Ten to taki obślizgły, to nie, maślaczek nie.
Tu, Nie. a tu jaki ładny. Ale tu i tu Wczoraj jeszcze nie był taki Wczoraj były jeszcze takie obiedzony. ładne, całe takie fajne, brązowe, ale niestety już ślimaki się do nich dorwały. Niech jedzą. O, i tutaj, Na zdrowie. Może straczki dostaną od tych grzybów. pamiętacie, kiedyś mówili, że grzyby to, że nie są wartościowe, że to w sumie tylko takie, no jedzenie, takie, bez wartości. Ma smaki, że nie warto jeść grzybów, Tak. bo można się otruć, a właściwie wam nic nie dają. tak, a znowuż teraz się słyszy bardzo dużo, że jakich one nie są prozdrowotne. Jak ktoś lubi grzybki, to niech je grzybki, jak ktoś nie lubi, to niech je. A czy tam dają, czy nie dają. Wiecie, teraz wszystko, my nie jemy. my ostatnio wszystko zaczęliśmy jako ludzie przeliczać tylko, czy to jest super zdrowe. Wiecie, Obróćmy się. Cały czas szukamy tych superfoodsów, co nie? Żeby dawało nam jak najwięcej, a my tak coraz bardziej chorzy. Mi się tak wydaje, że lepiej mieć jakąś tam dietę, nie jeść tam za dużo mąki, za dużo cukru nie jeść i szukać dobrej jakości jedzenia i to nam wynagrodzi, a co tam będziemy jedli, to już nie ma znaczenia. Byle za dużo prysków na tym nie było, no bo to te glifosaty, czyli te wszystkie opryski właśnie one się odkładają w organizmie, one nigdy z nas nie wychodzą, tak samo jak z ziemi. No takie chemiczne dziadostwo. Więc lepiej czyste. Podzieliliśmy się z wami. No, cieszymy się, że je Naszą mamy. taką małą Zastanawiamy się, niespodziankę. czy zrobić właśnie sobie taki sos. Tylko, że właśnie my nie za My bardzo nie grzybowi. jemy, Niech sobie rosną grzyby, może. co pamiętam, zbieraliśmy, to suszyliśmy i raz w roku No. na bigos. Na bigos. To był raz w roku, kiedy Tak, jedliśmy bigos, ale grzyby. bigosa byśmy zjedli, co? No zjedlibyśmy, bo to kwaśna kapustka, bo my robimy z kiszonej Z kapusty. kiszonej. Bez jabłek, na my- kwaśno, i dużo mięsa. mięska. No by się zjadł. Problem jest taki, że zawsze jak się smaży tą kapustę, bo my ją Ojej. kupujemy i jeszcze zasmażamy, Tak, no to jednak chałupie cała chałupa jest. daje. a my mamy malutką chałupę. Ty, ja wiem, może na palniku na zewnątrz to teraz zrobić. Ojej, nie. Będzie tak. wiało i zimno. Tak, ostatnio mnie i tak przewiało przy tym rusztowaniu, więc nie, dziękuję. To ty- Rusztowanie dumnie brzmi na łyżce. Na łyżce. No, idziemy, mała. Idziemy, Bo się lecimy, bo zasmarkamy. znowu już troszeczkę chłodno się robi. Odpoczywać. Cały dzień, całą noc spałaś, to w dzień też mogłabyś się przespać. Dzień dobry, witamy się z Wami. Idziemy Wam pokazać teraz nasze małe pisklaki, które już mają 2 tygodnie, o ile się nie mylę. Jak Marcin, dobrze mówię? Chyba tak. Kiedy się na mnie patrzy, ja nie wiem, No właśnie, co tak. mam mówić. No nie wiem, no szukam. Straciliśmy rachubę. Ja myślę, że koło może 2 do 3 tygodni maksymalnie. Tak. No. A dzisiaj mamy, znaczy ja mam w planach, zapewne Marcin zaraz będzie mi się krzywił i mówił, jak zwykle coś wymyśliłaś. Pokażę Wam takie urządzenie do mierzenia prądu na siatkach, na linkach elektrycznych i wydaje mi się, że musimy podciąć gdzieniegdzie nasze pola, właśnie tam, gdzie jest styk trawy z tymi linkami, no bo w tym momencie to się uziemia i prąd idzie wszystko W trawę. w trawę, Tak. a widzimy, że no owieczki no coś ostatnio nam dokazują, może nie same owieczki, ale baranki. Dzisiaj Marcin no, musiał jednego wyciągać z siatki, bo ta siatka w ogóle na niego nie działała, nic kompletnie. On wszedł sobie trawę, wyjadał, bo wiecie, najlepsze jest to, co jest poza, zawsze tak jest. Mają te I- pastwiska tak naładowane Mamy tym i rotujemy i idą jednego dnia na to. No ale potem wiadomo, drugiego tak na jak tamto. Klaudia powiedziała. Tak, no i to jest nasz dzisiaj plan działania.
Tak, zgodzisz się ze mną? Tak. Zgodził się. Dobra, chodźcie najpierw zobaczymy te maluchy. No, już nie są takie małe. To są z naszych jajeczek. A przy okazji, jak jeszcze tu wchodzimy, pokażemy Wam maluszki od Cezarego. Czubatki staropolskie. Gdzie jajko zniosłaś? To nie jest czubatka oczywiście staropolska. Krowo. Tutaj masz po prawej kogucika. Zobaczcie. O, właśnie wychodzi. A widzisz to te brązowe, jakie mają czubki? Powiem wam, no bardzo ciężko je złapać, bo jak widzicie. Ja widzisz, próbowałam je kierować na ciebie, ale to No dobra. ciężko. Te maluchy to są wszystkie, o, ale się wystraszyły. Cichutko chciałam, ale widzicie, jakie one płochliwe są. Są wszystkie z naszych jajeczek. Już jesteśmy w stanie zobaczyć kilka kogucików. Większość z nich to widać, że po naszym kogucie zielononóżki jest. Chociaż też oczywiście mieliśmy jajka od samych naszych kurek zielononóżek. I od czubatek, i od roz, to czubatek. miksy są. Ale zobacz, nie Piękne. ma tutaj z czubusiami, tak jak u oryginałów, prawda? Od Cezarego. Tak. No, No bo nie mamy tak dużo czubatek, mamy jednego tylko koguta czubatki. tak, tak. No i karmimy oczywiście już dalej paszą kupną, żeby to było jasne, one są ciągle w pierwszym miesiącu i my tak zawsze robimy. Natomiast ja codziennie im troszeczkę daję dla niosek pokarmu naszego, bo tutaj właśnie jest ten nasz pokarm. Tak, żeby one mogły już sobie podziobać. On jest namoczony, więc na pewno łatwiej będzie im się trawić. Tam widzicie, jest smakoszka jedynka. Kupujemy smakoszkę, ponieważ jest tutaj w sklepie obok nas. To nie, że jakoś polecamy specjalnie albo uważamy, że lepsze czy gorsze, to po prostu no, taką mamy. Ale jakie czarne co niektóre, zobacz, całe czarne. Śliczne Nóżki mają czarne. No. Nie grzejemy im ani lampami, ani tym plejtem, ale teraz tym obsranym takim białym, co tu widzicie. Ale będziemy, właściwie dzisiaj powinniśmy już im włączyć, bo jest ostatni dzień, gdzie jest tam 16 stopni i w nocy dni będą po 13 stopni i po 4 w nocy od dzisiaj, także dzisiaj włączamy, właściwie już można włączyć. No i, ale ja jestem zwolennikiem już po pierwszym tygodniu ograniczania nagrzewania, bo one się wtedy znacznie szybciej opierzają. A pamiętajcie, że wchodzimy w okres zimowy, także no, pióra przede wszystkim. One muszą czuć, że jest chłodno. Jest ich dużo, pamiętajcie, tu nie wieje, pomieszczenie jest zaizolowane, razem się skupią i na pewno sobie dadzą radę. No małe wariaty. Ale bardzo aktywne. Bardzo aktywne. Bardzo aktywne. No jesteśmy super zadowoleni, nie mamy upadków. No właśnie, zawsze gorzej z upadkami to jest, jak one już są dorosłe. Ale niektóre, widzicie, są dużo mniejsze, bo różnica między pierwszymi a ostatnimi chyba było 5 dni, prawda? Jakoś... 4. 4? Aha. No. Tak jak wam mówiliśmy, no, wiele osób potwierdziło, że tak się czasami dzieje, że no po prostu jajka jakoś wcześniej inkubację zaczynają czy coś i mogą się po 18 dniach wykluć. No tak właśnie u nas było. Także no, jesteśmy uspokojeni, że coś tutaj, wiecie, nie nakrochmaliśmy, ale rudy. Będzie jaki ładny. Rudy to ryc. kogut będzie, to będzie kogut. No to długo se nie pożyje. No przestań, zobacz jaki ładny. O, już się widzę dziobią. Gdzie? No tam podskakiwały do siebie. No chodź. Nie pójdzie.
One ciebie nie znają tak jak... Do mnie tak się nie panikują, wiesz, no bo codziennie im daję jedzonko to. Znaczy paniki może nie ma, ale nie podejdą. Ale piękne. No powiem wam, że niektóre mają takie śmieszne te upierzenia, bardzo fajne. Pisklaki zawsze się przyjemnie patrzy. Dobra, nie trujemy wam. Kochanie, podłączyć już, czy nie? Podłącz już. No niech sobie mają. Że na razie wszystko jest dobrze, bo musimy te stado wreszcie powiększyć, bo nam zostało około 28 może niosek, może mniej. Niestety Azja miała powrót z jadania kur i prawdopodobnie z jedną lub dwie zjadła. Tak. Dostała wpierdziel porządny. Jedna była stara, to tak jak mówiliśmy, no wiecie, no szkoda kury, ale ona była stara, bo u nas mają generalnie dożywotki. No ale szkoda kur. Ale szkoda kur. Jakby, no i sam fakt, że ona sobie na to pozwala, już nie jest zabawny. Mamy nadzieję, że już Ja przepraszam, bo zmieniam światło. No zobaczymy. No. A gąski gdzie są? Gąski. Mamy pytanie. Tam są gąski. Mamy pytanie do was. W sumie ja mam pytanie. Kiedy te gąski zaczną w końcu znosić jajka? Nie zdążą. Chyba nie zdążą, no bo my chcemy je na mięsko, wiadomo, przeznaczyć w listopadzie. Kupiliśmy je, no ojejciu, kiedy my je One mają kupiliśmy? ponad pół roku. Chyba no widocznie za wcześnie. Jajek. Nie ma jajek. No. Ja nie wiem, czy jak kiedyś nie mieliśmy, to one dopiero na następny rok się nie zaczęła nieść. Pamiętasz, jak myśmy trzymali je? O, patrz, masz czubatkę tam jedną też. No, a to już nie będzie widać. W kurniku jest. Malutka. Piękna, powiem wam, że piękna pogoda. Jest taka jesienna, tylko potwornie wieje. I pszczółki młode się oblatują, pierwsze obloty robią. Teraz powiemy co nieco co my tam porobiliśmy. Pokażemy wam osyp warozy. Zamknęliśmy troszeczkę wylotek i tak dzisiaj podchodzimy, mówimy, co tak pełno pszczół. A to młode pszczółki się pierwszy raz oblatują. I wiecie, mieliśmy, no pełno ich było, ale otworzyliśmy, znajomy przyszedł, sąsiad, właśnie mówi, słuchajcie, otwórzcie troszeczkę więcej, więc szparkę zrobiliśmy na no tak 1,5 centymetra, a było na centymetr i już się wszystko jakby wyłagodziło, nie ma takich dużo. Widocznie mają, bo baliśmy się, że są rabunki. To jest okres, pamiętajcie, rabunków. Trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę, bo pożytków jest mało. Niektórzy mogą później zakarmiać swoje pszczoły i one dosyć takie są wtedy agresywnie, szukają pożywienia. Widzimy, że co chwila za jakimś pyłkiem sobie pszczółka wchodzi. No to nie wiem, czy pokażemy tak z bliska. Jesteśmy nieubrani. Jesteśmy nieubrani. No na razie jest wszystko, nasze są porządnie najedzone w karmidełkach od góry. Jeszcze im zostało trochę inwertu, ale to czekamy do czasu, aż się wszystkie wygryzą, bo jeszcze były jajeczka, znaczy zasklepione czerwie. Także jak się wszystkie wygryzą, one sobie to uzupełnią i nie wiem, za miesiąc pewnie już nie będziemy w ogóle dokarmiać i zabierzemy wszystko, żeby tam, nie wiem dlaczego się zabiera, ale mówią, żeby zabierać. Więc zabieramy. Widocznie więcej nie potrzebują i żeby to się później gdzieś z miodem chyba nie zmieszało, ten inwert. To jest cukier, ale nikt nie chce kupować cukru, tylko każdy chce kupować miód, więc chodzi o taką chyba uczciwość konsumencką. Może tą warozę ale pokażemy. mogę się mylić, żeby nie było. Tak, i pamiętajcie, tam Klaudia zrobiła ostatni odcinek o tym tymowarze, takie listki, co dawała żółte i powiemy wam, że nie dość, że bardzo ładnie pachnie, nam się podoba ten zapach koło uli, bo to jest olejek eteryczny, tymiankowy, tylko bardzo mocno skondensowany i robi robotę. Może pokażemy trochę obsypu, jaki mamy w warozy. Ja tutaj jeszcze w zbliżeniu wam. I taki tymowar właśnie działa 3 tygodnie i po 3 tygodniach my go wymieniamy jeszcze raz i on przez 3 tygodnie, czyli każda larwa, czy to już nie larwa, tylko która została zakażona, ale później zostaje pszczołą i się wygryza, ona ma na sobie tego pasożyta i tam jeszcze chyba kilka innych, bo zawsze się rodzi jeden samiec i 2 samiczki z tej warozy, jak jest wrzucona. I coś takiego słyszałem, ja nie chcę, nie bierzcie mi za słowo, ale no po prostu się tak rozmnażają jakoś na każdej pszczole. I one jak wychodzą, dostają tym zapachem i wypala im układ pokarmowy i one nie mogą po prostu nic zjeść no i padają. I tak to mniej więcej wygląda. Ja już do Marcina podchodzę. Albo ja do ciebie, wolę być dalej od nich niż bliżej. Popatrzcie. Poczekaj kochanie, jeszcze może troszeczkę widzą rozświetlę obraz.
Macie fucha, dmucha, bo to są Próbuję pyłki brzus. Wam, żeby lepiej pokazać, jak waroza wygląda zdechnięta. Popatrzcie, widzicie te takie kropeczki tutaj? Takie skorupki? Palec, bo o, dokładnie. I te wszystkie takie kropeczki, to wszystko, to są warozy. No nie wiem, ile tego tutaj jest, ja bym tak strzelał pewnie między może 20 sztuk, 30. Nie jest najlepiej, nie jest też tragedia. Cały czas się to obsypuje, dzień w dzień, pewnie tam jakaś jedna, dwie, nie wiem, kilka sztuk spada. Tutaj nawet jeszcze jedna chodzi, jak widzę, ale śmiesznie, ona wygląda jakby bokiem. Widzicie, szerokością idzie. Ona już jest niegroźna, ona oczywiście by chciała wrócić do ula i nawet jak wróci, to nie uda jej się ukąsać pszczoły, bo ona ma właśnie aparat ten gębowy uszkodzony. No i tak wygląda w każdym ulu, mniej lub więcej. Mniej więcej, Tam w tym mało, ostatnim tutaj, tym właśnie niebieskim tutaj po lewej stronie jest najmniej, a w różowym i w niebieskim chyba jest podobnie. Najwięcej pszczół jest w tym ulu. I tu też troszeczkę tej warozy. Widzicie? O, już momencik. Wylotkę zamykamy właśnie, żeby nie było rabunków. Wiemy też, że mogą się myszki dostać. Czasami sobie w gniazdach robią jakby siedziska swoje. No my mamy nadzieję, że no myszek jeszcze nie mieliśmy, ale sam fakt zamknięcia ula w ten sposób na szczelnie właśnie powoduje to, że nic się tam nie dostanie. Szansa na rabunek jest mniejsza, na to, że mysz się zadomowi jest mniejsza. Wentylację będziemy robić od dołu, bo od dołu jest siatka, czyli wszystko będzie tak zamknięte, ale dennicę my nie będziemy zamykać na pełno. Chcemy, żeby dopływ powietrza był, bo naszym zdaniem najgorsze jest niewietrzenie i jakby, żeby była wilgoć. Bo jak jest wilgoć, to można, mieliśmy taką sytuację, kiedyś to wam opowiem na szybko, w Anglii mieszkaliśmy w jakimś tam wynajmowanym małym mieszkaniu, było na prąd grzanie, to nieważne, bo to prąd to teraz się liczy, wtedy tak się nie liczyło i mieliśmy po 25 stopni na termometrach, a myśmy się ciągle z zimna trzęśli. Chodziło o to, że było małe mieszkanie, myśmy w nim tam suszyli, prali, gotowali, wiadomo, że my okna to non stop mamy otwarte, ale nie dało rady, jeszcze do tego były mury źle zrobione, wilgoć przechodziła i było non stop zimno. Teraz mamy w naszym mieszkaniu suchutko, mamy 19-20 stopni i nam jest komfortowo. Tam jeszcze była ścianę olejną pomalowana. Tak, bo tam grzyb wychodził. No, ci, co mieszkali w Anglii, zdają sobie sprawę, że no, żeby pójść do mieszkania, które zaczyna spełniać standardy, jak my mamy w Europie, czy nawet w Polsce, to naprawdę trzeba, nie wiem, ile wypłacić, bo oni mają moim zdaniem niższy standard jakby życia. Potrafią wydać na kuchnię na przykład 150 000 złotych w przeliczeniu, a całe mieszkanie wygląda jak wrak. Ci ludzie inaczej do tego wszystkiego podchodzą, co nie? Lubią ręczną robotę, ale później ta robota jest... Znaczy myślę, że też zależy od standardu, od poziomu, prawda? Jeżeli są nastawieni na wynajem, to też robią to bardzo wynajem, oszczędnie. tak, ale ja mówię teraz o ludziach na przykład jak nasz architekt albo nasi klienci, którzy wydawali masę pieniędzy na kuchnię, a w mieszkaniu był lekki burdel i wiecie, i tak taką myszką zajeżdżało. Ale z drugiej strony też to nas trochę nauczyło, znaczy także nie ma co się przywiązywać do tak rzeczy materialnych. Że to nie jest takie istotne. Oni, zauważ, się wychodzili, cieszyli się życiem. Cały czas czy na wakacje wyjeżdżali, czy na spacery chodzili, w lesie ich spotykaliśmy. Też różnie. No różnie. Jak to ludzie. Ale nam na przykład architekt bardzo fajną rzecz powiedział, że Marcin, moda jest modą, ale moda przemija. A wiesz co nie przemija? Klasyki. Czyli rób kuchnię w starym stylu. Wydaj raz, ale stary styl się zawsze sprzyda, bo on jest uniwersalny. Ale jak pójdziesz w nowoczesne, teraz tam moment był na te błyszczące meble, no to za chwilę, nie wiem, przyjdzie moment na matowe i ty już będziesz myślał, o, mam błyszczącą kuchnię, to już by trzeba było wymienić na matową. A tak macie, wiecie, klasyk i klasyk mówi, przejdzie przez epoki z wami jakby jeden wydatek. Taka moim zdaniem cenna podpowiedź. Dobra, lecimy chyba, gdzie teraz lecimy? Na pastwiska? Ja lecę do domciu, ty bierzesz kosę. Aha, dobra. Amber nas pilnuje, bardzo dobrze. Amber, wylegujesz się, tak? Odpoczywaj, zmęczyłaś się. Ma tutaj suchutko, mięciutko, bo pod spodem jest jeszcze słoma. Patrz, jakie chmury piękne. No, jak z bajki. Wieje, dzisiaj jest męczący dzień, wam powiem, że... Ale chyba ostatni,
ciepły. Słoneczko i ciepło. Tak, od jutra już jest zimno, no. Dobra. Amber, jesteś zakurzona. No, ta, pod spodem. Jakie wy jesteście męczące. Strasznie, Prawie jak stara. dokładnie. Pamiętacie, wspominałam wam na początku odcinka o tym urządzeniu, ale szczerze mówiąc jeszcze musimy, Marcin już skosił tutaj całe pole dookoła i dalej są gdzieś przybicia, dalej musimy szukać. To fajne jest, bo wam pomaga właśnie określić moc napięcia właśnie tego elektryzatora. Ale miejsca wam nie wskaże. Ale miejsca wam nie wskaże i musicie po prostu przejść i zobaczyć, gdzie jest właśnie taka trawa wysoka. To jest jedna rzecz, a Czy koza jest humanofilem? to jest jedno, a chcielibyśmy w przyszłości wymienić ten elektryzator, który my mamy. On jest dobry, on działa, jest fajny, Ale my chcemy wygodnego ale również. my chcielibyśmy wygodniejszego. Taki na przykład Mireczek ma taki na krowy. To nie chodzi o moc jego, że po prostu jak zwierzę dotknie linki, to jest dużo większa. Nie, nie, nie. To raczej o to chodzi, że jak jest trawa, to w tym momencie
linka wyczuwa, że jest po prostu uciek prądu i w tym momencie wypala tą trawę. Nie pozwala, żeby ona tak urosła do nie wiadomo jakiej wysokości i cały czas ją przepala i nie macie tych przebić. Ma po prostu zapas mocy. W Polsce jest dozwolone na zwierzęta 5 jouli, a maszynka ma 15 jouli. I te 10 to jest po to dodatkowych, że właśnie tak jak Klaudia powiedziała, jak wyczuwa, że jest spadek napięcia, czyli coś sieje jak trawa, Marcin, ekspert, to cały czas będzie miało 5, mimo że będzie już podawało 6, co nie? Będzie podawało 10, ale 5 będzie dla zwierząt, a 10 a resztę 5 będzie uciekać w trawę. Tak, ale przez to pali, cały czas ma 5, tak, a pali trawę, więc wiecie, dużo łatwiej z koszeniem. Bamber wyskakuje z kaloszy, odcinek 754. Po co mieć kalosze, jak nogi tak są faflane? Ale jaki masz piękny widok po twojej lewej stronie. Chyba ostatni promienie słońca jesteśmy w stanie teraz złapać. Chyba na ciebie raczej. O, jaki komplement mi się trafił. Ale nie wiecie co, nie wiem czy Marcina będzie słychać, bo nie ma mikrofonu. No nie brałem, bo ja buczałem. Aha, no dokładnie. Zdążyliśmy przed deszczem, właśnie schroniliśmy się, żeby pokazać Wam to urządzenie, o którym wspominaliśmy. Teraz widzicie, no jest włączone na 5. Tutaj to zielone światełko sygnalizuje, że to działa, a ja przestawię teraz Wam na testa pokazać. On nie jest jeszcze perfekcyjny. Widzicie, wchodzi nam na pomarańczowe, ale mieliśmy wcześniej na czerwonym. Czyli jeszcze gdzieś... Coś poprawiliśmy, ale to nie jest źle, bo to jeszcze 3 przed nami są lampki. Dokładnie, nie wiem czy Marcina słyszycie, mam nadzieję, że tak, bo nie mam mikrofonu przy sobie. No, musimy się teraz uciekać, bo już zaczyna padać, całe towarzystwo się zbiera tutaj do stodółki, już kozy są w środku, cała tutaj elita baranków tak samo idzie. No, narobiliśmy się kilka godzin, na tym spędziliśmy i dalej jeszcze nie jest perfekcyjnie. No. Najlepsze są, wiecie co, druty, bo te linki nieraz widzieliśmy, że gdzieś jest pęknięte. Ja poprawiałam jeszcze na te kopytka, takie kiedyś śruby, kiedyś nam się skończyły i wiązałam, więc wiem, to jest źle, ale o, teraz też wymienialiśmy na te śrubki, coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze widać, może o, tak będzie lepiej. No nie, ale kciukiem zasłaniasz. Aha. No dobra, mniejsza z tym właściwie. No właśnie, no to jest to. No, trzeba na tym robić od samego początku, bo teraz będę musiała jeszcze raz przejść te kilometry i sprawdzić, co... Pamiętać o obwodach, żeby zamykać obwody, tak, żeby nie zostawiać no... Cześć pulpecik. I te linki nie za bardzo, one parcieją, no tak one nie mają mocy, wiecie jak zwierzę w to wejdzie, a linka już jest sparciała od słońca, co nie po tam 2-3 latach, to pęka łatwiej. I zaczynają się cyrki. No generalnie tamte pastwiska są fajnie zrobione. Tutaj tu mamy jeszcze, to nie są skończone pastwiska, dlatego my tak też nie za bardzo się irytujemy, oprócz mnie. Podaję bo nie lubię robić 2 razy tej samej roboty. No ale Klaudia ją spartoliła, Klaudia ją zrobiła jeszcze raz i bardzo dobrze. No i dobrze. Obwody, Klaudia, obwody. Zawsze kończymy obwodem. Dobrze, obwody. No już wiem, obwody. No. I tym obwodowym akcentem się z Wami dzisiaj żegnamy. I do zobaczenia w następnym tygodniu w piątek. Tak jest. Aż... No poczekaj. Jesteście niemożliwe. Stado. Poczekaj, no daj mi to wiaderko. Oj, przesuń się, pulpecik, no sio. I Pancia będzie teraz szpachel poprawiać. To nic nie ma dla Ciebie. O, rozwój to. Oj wy stado. Tylko mi nie jest antenki, gamoniu. Dobra, później siano Wam przyniosę.